6 niepalących. Witam, doktorze Caldwell, doktor Powell. To dla mnie zaszczyt. Dziękuję, komendancie. Co tutaj robicie? To proste. Chcemy zakończyć rozlew krwi. Nie jestem głupi, doktorze. Wiem, że przyjechałeś, by pogodzić mnie i Gustavo Miraflores. Musisz wiedzieć, że tak długo, jak będę żyć, nie będzie rozejmu z Gustavo Miraflores. Nawet ty, znany dr Henry Caldwell, najlepszy mediator na świecie, tego nie zmieni. Wierzę, że zmienię. Czy on tak na poważnie, dr Powell? Czy twój kolega naprawdę wierzy w to, co mówi? Jeśli tak, to albo otrzymał nadprzyrodzone zdolności, albo stracił rozum. Komendancie, nie mam nadprzyrodzonych mocy. Pokój nie zależy od mediatora, nieważne jak dobry jest, ale od skłóconych stron. A co, jeśli skłóceni nie chcą zgody? Co mnie powstrzymuje przed ścięciem ci głowy i wysłaniem jej do Gustavo Miraflores, żeby pokazać mu, co myślę o zgodzie? To nie w twoim stylu, komandorze. Pragniesz pokoju, jak każdy, kogo dotyczy konflikt. Nieważne, czy zdajesz sobie z tego sprawę. W ludzkiej naturze leży harmonia, nie walka. Ewolucja zaprogramowała w naszych umysłach i DNA przetrwanie. Nasze szanse są zdecydowanie większe, kiedy współpracujemy, niż gdy jesteśmy przeciwko sobie. Co ty na to, komendancie? Dajmy zgodzie szansę. W trakcie mojej kariery spotkałem się z ojcami, synami, matkami, córkami, braćmi i siostrami, którzy wyrzekli się siebie nawzajem. Spotykałem się z pracownikami i kierownictwem wypalonych biznesów, które dzięki mnie się odradzały. Stawałem między skłóconymi narodami, negocjując zakopanie topora wojennego. Przez ostatnie 5,5 roku analizowałem konflikty od międzyludzkich po międzynarodowe. Z notatek wyciągnąłem esencję, która w mojej nowej książce nazwana jest metodą 100 dni. Korzystam z różnych technik, które sprawdziły się w trakcie mojej pracy zawodowej. Korzystając z metody Caldwella, każdy spór można rozwiązać w 100 dni. Brawo, Henry. Zastanawiałem się, czy będziesz miał tyle odwagi, by stanąć tutaj przed nami i chwalić się, że umiesz rozwiązać każdy konflikt. Oto jesteś. Cóż za odwaga. Panie i panowie, mój szanowny kolega, dr John Michael Robertson. Niektórzy z państwa słyszeli pewnie o technice Robertsona, jego pracy i nieefektywnych mediacjach. Sam zostałem wezwany do posprzątania trudnych przypadków, ale to zaszczyt sprzątać po tobie, doktorze Johnie Michaelu. To, czego zawsze ci zazdrościłem, to umiejętność znalezienia odpowiednich PR-owców. Nie przyjmują odmowy. Nie poddadzą się, dopóki nie dostaną odpowiedzi. Taki zespół mógł sprawić, że nawet największe beztalencie jest jak dr Henry Caldwell. Mój drogi Johnie Michaelu, to nie takie proste, jak się wydaje. Były czasy, w których ci zazdrościłem i marzyłem, by moje książki sprzedawały się tak dobrze jak twoje, nakładem kilkuset egzemplarzy. Nie zaproszono mnie do prowadzenia wykładów. Podróże bywają bardzo drogie. Uniwersytet Hawajski i konflikt z Instytutem Borneo, Fidżi i rezolucja problemów. Szczerze, anonimowość musi być zbawienna. Lepiej być uczciwym i anonimowym niż nieszczerym. Doktorze Robertson, jestem zażenowana tym, że naukowiec takiej rangi powoduje taki zamęt.
Uprzejmie proszę o opuszczenie sali. Dr Powell, proszę wybaczyć, jeśli moja obecność wywołała taką nieprzyjemność. Przyjechałem z propozycją dla doktora Caldwella. Miałby okazję dowiedzieć się, czy jego studniowa metoda się sprawdza. Czy to wyzwanie wykracza poza przypadek rodzinnych konfliktów? Otóż to. Przypadek współlokatorów. Chodzi o dom Foxtrot One. Sześciu niepalących. Istotnie, doktorze Caldwell. Sześciu niepalących. Zabrali mi wszystko. Tysiące dolarów z grantu, 2 kontrakty książkowe, 5 staży naukowych. Ci studenci chcieli być tylko pośrednikami, pomagać ludziom. To właśnie powiedziałem ich rodzicom, kiedy ich dzieci zdecydowały się iść w inwestycje bankowe. Ostatecznie myślałem tylko o tym, by spalić ten przeklęty dom z nimi wszystkimi, aż zostałby po nich piach. Nie mogłem tego rozgryźć, Henry. Dlatego stoję tu przed wszystkimi i przyznaję się otwarcie. Dlatego oddaję to w Twoje ręce. Czy rozwiążesz w 100 dni to, na czym ja poległem? Czy przywrócisz harmonię w miejscu niezgody? Czy jako najlepszy mediator na świecie podejmiesz się rozwiązania problemu 6 niepalących? Tak. Uniwersytet Awer-Nolin. To piękny dom w Georgetown. Właścicielka Lori Funnell odziedziczyła go i wynajęła 5 osobom. Czynsz jest niewysoki, jak na te okolice. Najemcy to 3 mężczyzn i 3 kobiety. Przedział wiekowy według Johna Michaela, czekaj, nie obchodzi mnie, co myśli John Michael. Nie wiem, co o nim myślisz, ale on nie jest głupi. Warto się temu przyjrzeć. Nie, trzeba do tego podejść na świeżo. Nie chcę, żeby bzdury Johna Michaela zakłóciły mi proces. 6 niepalących? Przecież to będzie jak luksusowy rejs. Pozbądź się tych rzeczy. Dzień pierwszy. Witaj, Lori. Tak, jestem dr Regina Powell. Mów mi Regina, a to dr Henry Caldwell. Zastępczyni dyrektora do spraw pominięć i błędów Internal Revenue Services GS10. Prosiłabym was o wytarcie butów, zanim wejdziecie. Oczywiście. Czy mogłabym was prosić o ponowne wytarcie butów? Dobrze. Szeroko, zamaszyście, mając pewność, że buty pozostają w kontakcie z wycieraczką. Cudownie. Czy mogę? Cieszę się, że mogę was gościć. Myślę, że zrobiliśmy duży postęp z doktorem Robertsonem. Niecierpliwie czekamy na kolejną próbę. Cieszymy się, że możemy tu być. Możemy? Oczywiście, jak tylko podpiszecie umowę wizytacyjną. Prosiłam, żeby wszyscy byli przed drugą. Wyślę im przypomnienie. To dla nich typowe, kompletny brak szacunku. A zasługujesz na szacunek? No cóż, to mój dom. Uważasz się za głowę domu? Tak. Więc ty określasz zasady? Tak. Czy inni lokatorzy się na to godzą? Nikt nie narzekał. Zawsze mogą wypełnić formularz reklamacyjny, jeśli coś im przeszkadza i jest on dostępny online. Czy jesteś autorką umowy wizytacyjnej? Tak. Goście mogą korzystać z jednej szklanki lub kubka naraz, tak długo jak szklanka lub kubek są uznane za używane. Naczynie nieaktywne to takie, które zostanie umyte i odłożone na wyznaczone miejsce w szafce. Myślisz, że przeciętna osoba nie odbierze tego jako żart?
To uzasadniona prośba. Ma zmniejszyć ilość naczyń do mycia i ogranicza rozprzestrzenianie się płynów ustrojowych. Jak często lokatorzy łamią zasady? Przez większość czasu. 60% czasu? 74%. Jakie są konsekwencje za naruszenie zasad? Aranżuję spotkanie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, to zabieram przywileje takie jak korzystanie z łazienki czy miejsce w lodówce. Korzystanie z łazienki to przywilej? Zdecydowanie. To Stefan. Dr Caldwell, Regina. To Stefan Styles. Dr Caldwell, Regina. To nieodpowiednie. Przepraszam. Dlaczego się spóźniłeś? Przyszedłem, jak tylko dostałem od ciebie wiadomość, ale wiedziałeś o tym wcześniej. Wiedziałem? Zapisałam to w kalendarzu lokatorskim i zostawiłam notatkę dla wszystkich. Jest kalendarz lokatorski? Przepraszam, dopiero dostałem wiadomość. Czy przegapiłem spotkanie? Nie, spokojnie, bracie. Całe szczęście. Serdecznie przepraszam. Serdecznie. Przepraszam. Serdecznie przepraszam. Prawie. Regino, dr Caldwell, Ilberto Zima, ambasador Sancto Morini. Ambasador? Tak, również minister. Także radca i pierwszy sekretarz, drugi i trzeci. Tak, jest całym rządem. To mały kraj. Bardzo mały. Przepraszam, nie dostałem wiadomości. Sancto Morini jest bardzo małe. Kiedy wysyłasz wiadomość, najpierw trafia ona do stacji telefonicznej, gdzie mój brat mi ją przekazuje. Jest prezydentem Sancto Morini Cellulario. Właściwie jego brat to Sancto Morini Cellulario. To mała firma. Bardzo mała. Miło mi pana poznać. Oni tak się tam witają. Nie jest gejem, tylko Europejczykiem. Ambasadorze, nie chciałabym pana urazić, ale te pana zwyczaje raczej nie są... Nasze powitania kobiet były bardzo namiętne, ale mężczyźni z Sancto Morini byli bardzo zazdrośni. Tak bardzo, że zostało tylko 18 mężczyzn z powodu walk na śmierć i życie. Podanie ręki jest oficjalnym powitaniem kobiety. Zaczęliście już spotkanie? Nawet nie wiedziałam, że odbywa się dzisiaj. Na szczęście odwołano mi kilka spotkań. Było zapisane w kalendarzu lokatorskim. Mamy taki kalendarz? Też mnie to zaskoczyło. Zostawiłam notatkę. Czytam tylko te najpilniejsze. Zasady obowiązują nie bez powodu. Tak, tak, przepraszam. Nazywam się Evelyn Clymer. Przepraszam za spóźnienie. Bądź błogosławiona, słomiana panno. Niech te skromne mury przyniosą ci spokój ducha i trzeźwość umysłu. Vivian już jest, więc czekamy tylko na Colmana. Skoro czekamy na jedną osobę, to mimo wszystko zacznijmy, doktorze Caldwell. Dziękuję, dr Powell. Kto z was jest człowiekiem? Gratuluję. Jesteście cudem ewolucji. Jesteście zdolni do chodzenia w pozycji pionowej. Macie przeciwstawne kciuki. Rozumujecie. Posiadacie dar adaptacji, która pozwala nam przetrwać, ale także rozwijać się, prosperować i rozkwitać. Żaden inny gatunek na Ziemi nie posiada tylu narzędzi zapewniających przetrwanie. Jednym z tych narzędzi jest umiejętność słuchania i rozumienia. Zrozumienie jest kluczem do harmonii. Więc to, co będziemy tu robić przez następnych 100 dni, to nauka życia w harmonii. Już to umiem. Berkto, zanudź coś. Coś innego. Okej, trzymaj. Widzisz? To jest harmonia. Harmonia. Dobra robota.
Tak, zgadza się. Popracujemy nad muzyczną harmonią do zbudowania harmonii między ludźmi. Doktorku, przecież to była harmonia między ludźmi. Chyba że Berkto nie jest człowiekiem, a to bardzo rasistowskie. Nie, Stefan. Muzyka to tylko jeden z wielu rodzajów harmonii. To, czym się zajmiemy przez najbliższe 100 dni, to wprowadzanie harmonii w nasze życie. Tak jak zrobił to prezydent Miraflores i partyzanci Shining Star. Gówno prawda. Królik poza kapeluszem, powtarzam, królik poza kapeluszem. Coleman, od jak dawna się ukrywasz? Nie ukrywałem się, leżałem w oczekiwaniu. Leżałem tak od 4. Zbierałem informacje przez ostatnie 12,5 minuty, czy potrzebuję cyklu płukania. Czym jest cykl płukania? Uderzenie młotkiem w kark, natychmiastowa śmierć. Chwyciłbym za gardło i zmiażdżył tchawicę. Śmierć w ciągu 3 do 6 sekund. Kark, tchawica. Sprzedawcę oleju wężowego zostawię na koniec. Nie chcę się śpieszyć. Szybka śmierć byłaby dla ciebie zbyt dobra. Dla takiego szarlatana to musi być długie i wyczerpujące, jak przemówienie noblowskie. To będzie wymagało skafandra nurkowego i Malapterurusa electricusa, znanego jako elektryczny sum, włożonego w odbyt. Słodki jesteś. Zachowam to dla siebie na wszelki wypadek. Świetnie. Zajmiesz miejsce? Postoję. No dobrze. Chciałbym przeprowadzić ewaluację. Test Subaru Caldwella, który opracowałem wraz z doktorem Maksymilianem Subaru. To najefektywniejszy test diagnostyczny konfliktów międzyludzkich, oparty na ocenie czynników osobowych i interpersonalnych. Wybieramy przypadkową grupę ludzi mieszkającą gdziekolwiek na Ziemi, a ten test będzie w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo, częstotliwość i intensywność nieporozumień. Standard w dziedzinie mediacji. Przeprowadzamy ewaluację dziś jako odniesienie do ponownej oceny, która nastąpi za 100 dni, dla czystego rachunku sumienia. Henry nie jest dobrze. Część uzyskała przeciętne wyniki w teście Subaru Caldwella, ale są 3 pełne odchylenia standardowe powyżej Blotsów i Cripsów. Jedyną rzeczą wspólną jest to, że nie palą. Nie wiem, czy w tym przypadku tradycyjne metody będą skuteczne. My nie korzystamy z tradycyjnych metod. Korzystamy z metody Caldwella. Jakbyś siebie opisał jednym słowem? Jedno słowo to ile słów? Stefan Styles, jednym słowem, skarbie. Modruko. Nie wiem, jak to powiedzieć po angielsku. Do mnie tu, duszę moją odniewieźćcie, a najczarniejszym jadem okrucieństwa od stóp do głowy napełnicie mnie całą. Nie wyrażę tego słowami, mogłabym niewerbalnie, ale musiałbyś zdjąć koszulkę. Jedno słowo. Wszystko siedzi w głowie. Wypowiem imię lokatora i chcę, żebyś wyraził swoje zdanie na temat tej osoby swobodnie i szczerze. Lori. Kij w dupie do samego końca. Piękna, piękna jak kwiat. Z cierniami wbijającymi się boleśnie w ciało aż do kości. Podobają ci się sztywne protokoły i struktura twojej pracy? Tak, wiem, że dużo ludzi uważa, że Urząd Podatkowy to tylko banda biurokratów, ale ja mam inną perspektywę. Porządek jest ludzką odpowiedzią na chaos panujący w naturze. Zasady są fundamentem naszej cywilizacji. Bez nich jesteśmy tylko zwierzętami poszukującymi jedzenia. Urząd Podatkowy to szczyt ludzkiej ewolucji. Doszłaś do takiego wniosku w oparciu o lata badań i dokładnej analizy? Tak.
A nie z powodu obsesji, która nakłania cię do tego typu pracy? Nie. Stefan, łucznik melodii, którego kołczan ma tylko jedną strzałę. W zeznaniu podatkowym podaje się za piosenkarza i tekściarza, żeby obniżyć swój podatek. Dziewczyno, jesteś moim skarbem, kobietą, dziewczyną, to tyle, jedna piosenka. Można go nazwać artystą jednej piosenki, z tym, że brakuje mu tej piosenki. Bardzo ładne opakowanie. Dzięki. Okładkę i zdjęcie zrobiłem sam. Wiesz, Randy Jackson słyszał mój kawałek i powiedział, nie jest źle, stary. Poważnie? Facet z amerykańskiego Idola? Randy J. Tak do niego mówię. Byłeś w Idolu? Nie, to dla młodych artystów. Nie dla takich uznanych artystów jak ja. Poznałem Randy'ego J., kiedy był w trasie z Journey. Siedzieliśmy o 3:00 nad ranem w limuzynie, szukając IHOP. Facet miał wtedy ochotę na naleśniki. Journey to było z 20 lat temu. A wydaje się, jakby było wczoraj. Czyli ta piosenka ma 20 lat. To wersja oryginalna. To jest nowa wersja z Beyoncé. Beyoncé? Nie, Beyoncé przez D. Chcesz egzemplarz? Ilberto. Myślę, że sypialnia nie powinna mieć funkcji ambasady. To tylko moja opinia. Wrażliwy. Szczególnie w okolicy szyi. Nie mam zdania na jego temat. Jest zupełnie bezwartościowy. Moja opinia jest zbyteczna. Sancto Morini to bardzo mały kraj. Ma tylko 6452 mieszkańców. Moja siostra urodziła bliźniaki w zeszłym roku. Przystojniaki z dużym przyrodzeniem. Ile osób z Sancto Morini mieszka w Stanach? 6. Rodzina Colasco z Tucson w Arizonie, Marcego Puka i Diego Molko z Massachusetts, ale między nami mam wrażenie, jakbym był tu na wielkim gejowskim weselu. Czy to zakazane w Sancto Morini? Tak, ale nie dlatego, że mamy z tym problem. Sancto Morini ma niewielu mężczyzn. Potrzebujemy spermy, którą możemy oszczędzać. Ja wysyłam swoją co miesiąc. Niestety trzymają ją w zamrażalniku. Nie mamy jeszcze lekarza, który zrobi dziecko z plemnika i jajeczka. Vivian. Jej raporty są zawsze pisane wierszem. Ty, twój, ty. Mówię po angielsku. Ona zakłada stanik i majteczki, zanim wysuszy włosy. Co to ma być? Ta pani za bardzo protestuje. Za bardzo, jak mniemam. Hamlet, pięknie. Vivian, widzę, że masz zamiłowanie do Barda. Ja również na studiach wybrałam 3 semestry z Szekspira. Jednak czy możesz mówić swoimi własnymi słowami? Zadaj swoje pytania, a odpowiedzi nadejdą. Rozumiem, to się nie wydarzy. W skali od 1 do 10, jak oceniasz relacje ze współlokatorami? Jego jest twój płaszcz. Tam rdza. Pozwól mi umrzeć. Coleman. Sprawco złych czynów. Nikczemny pomiot Lucyfera z jego piekielnego łona. Przysięgam, koleś mnie obserwuje. Według testu Subaru Caldwella jesteś agentem CIA. Półemerytowany. Zostałem wezwany, by mieć oko na ambasadora Sancto Morini, który oprócz funkcji dyplomatycznej jest też szpiegiem. Nie bierz tego do siebie, ale to mało prawdopodobne, żebyś był agentem CIA, półemerytowanym czy jakimkolwiek. Mógłbym być, czy byłbym? A jaka jest różnica?
Mógłbym, to kwestia zdolności. Byłbym, to kwestia osobowości. Więc albo obrażasz moją inteligencję, albo mój charakter. Chciałbym wiedzieć, które. Evelyn. Dostarczyciel przyjemności pod postacią bólu. Ciężko jest poczuć z nią flow, kiedy jest rozrywkowa. Nie wiem, czy sypialnia powinna być używana w ten sposób, ale to tylko moje zdanie. Jesteś agentką literacką. Czy twoi współlokatorzy mają z tym problem? Byłam agentką literacką, złapałam kilku dobrze sprzedających się autorów. Bez talencia, ale pisali bzdury, które się sprzedawały. Zmęczyłam się użeraniem z ego i ich niedorzecznym materiałem, który tworzyli. Czym zajmujesz się teraz? Dominacją. Dominacją? Tak, nie ciągnę cię za łańcuch. Poczucie humoru dominy. A jak to się stało, że się tym zajmujesz? Przyjrzałam się różnym branżom. Lepiej być własnym szefem. Lubię tworzyć własne harmonogramy. Szukałam czegoś z mniejszą ilością bzdur i bólu głowy. Dominacja oferowała mi te wszystkie rzeczy, plus nie muszę wykonywać prac domowych. Seks ci nie przeszkadza? Nie ma seksu. To błędne przekonanie, że dominacja wiąże się tylko z seksem. Oczywiście może, ale kluczowy element to poddanie. Niektórzy lubią, jak się na nich załatwiasz. Ja tego nie robię. Mam jedną klientkę, która prosiła, bym na nią stanęła. Przepraszam, klientkę? Tak, mam wiele klientek. Naprawdę? Coleman, to twoje imię czy nazwisko? Tak. No dobrze. Coleman, może niewłaściwie zaczęliśmy. Wyczuwam lekką wrogość, czy się mylę? Czy groźba bolesnego i powolnego złamania karku wywołała to uczucie? Cóż, częściowo. Też twój język ciała i skrzyżowane ręce. Coleman, chcę, żebyś wiedział, że nie stoję po żadnej stronie. Jestem neutralny. Nie oceniam ludzi na podstawie ich zachowania, przeszłości czy teraźniejszości. Więc jeśli cię chwycę za gardło, pobiję, rzucę na ziemię i użyję twoich ust jak pisuaru, nie osądzisz mnie za to? Nie. Nawet jeśli będziesz z tego czerpał przyjemność? Nie. To godne podziwu. To jak? Myślisz, że możemy zacząć od nowa? Boy toy do pumy. Idę sprawdzić pieluszkę. Coleman, ja nie oceniam, ale to zachowanie nie sprzyja współpracy. Możesz udawać Jezusa Chrystusa, ale ja znam wynik. Wygrałeś pokojową Nagrodę Nobla za rozwiązanie problemu z rebeliantami, którzy nie mieli szans na wygraną, a prezydent nie wiedział, jak ich uciszyć. Nie było walki, by coś naprawić, bo trzymaliśmy ich pod kontrolą przez 20 lat, a potem wtykasz swój ciekawski nos i dostajesz się na kilka okładek. Zostałeś nazwany człowiekiem pokoju, gdy tak naprawdę jesteś człowiekiem kłamstwa. Wiem, że kiedy poznaliście się z komendantem Dominguezem, miałeś pełne spodnie. Boy toy do pumy, pieluszka czysta. Chyba mnie odurzył. Kto? Ten szaleniec Coleman. Mam rozszerzone źrenice? Nie sądzę. Jesteś pewien? Jestem pewien na 60–65%. Tych 10 minut nie mogę sobie przypomnieć. Zanim to się stało, groził, że nasika mi do buzi. To straszne. Myślisz, że to zrobił? Dosypał ci coś do picia? Nie mam pojęcia. Co robimy? Zabierz mnie do szpitala, niech to się skończy. Poza tym wszystko w porządku? Etap pierwszy. Identyfikacja. Jak oceniasz pierwszy tydzień? A jak ty oceniasz? Wrócimy do tego. Etap drugi. Deklaracja. W teście Subaru Caldwella wszyscy anonimowo wyrażali swoje zarzuty wobec innych lokatorów. W sprawach nierodzinnych średnia liczba skarg wynosi 11. W tym przypadku średnia wynosi 146, a ich waga waha się od błahych po wykroczenia.
Dołączyć do tego akta Johna Michaela? Mogą być przydatne. Nie, nie obchodzi mnie, co John Michael miał do powiedzenia w tej sprawie. Nie obchodzi mnie, czy dowiedział się, że Coleman jest z Marsa i jest tu po to, by połowę ludzkości zniewolić, a drugą połowę wykorzystać do zasilania jego statku kosmicznego. Jeśli się czegoś dowiem o Colemanie, to dlatego, że sam do tego doszedłem, a nie dzięki Johnowi Michaelowi. Dobrze, myślałam, że mogą się przydać. Co dalej? Zdecydowałem, że się rozdzielimy. Każdy weźmie grupę 3 osób i popracujemy nad odbudowaniem zaufania. A co z Colemanem? Będzie w twojej grupie. Dzień 11. Wszyscy mieliście szansę spojrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na pytanie, co myślicie o sobie i innych. Teraz przeanalizujemy te dwie rzeczy, słuchając i szanując siebie nawzajem, tak aż staniemy się jednością. Dlaczego jestem z nimi w grupie? Skład grup wyłoniliśmy losowo. Nie ma czegoś takiego jak losowość. Skoro zostałem z nimi zgrupowany, to musi być powód. Coleman nie przesadza i jak mówi, że nie ma powodu, to go nie ma. Nie jesteś w pracy, pani Beach i łańcuch. Tatuś próbuje coś z tym zrobić. Chwila. Czy chodzi o te zdjęcia Vivien pod prysznicem? Mówiłaś, że te pytania są anonimowe. Znaczy, powiedziałaś... Ona chce być aktorką. Dostałem od niej mnóstwo rozrywki. Pochłaniali te zdjęcia w sieci. Jeśli nakryję dla ciebie miejsce przy stole, a ty nie będziesz chciała jeść, to brak szacunku. Zapewniam was, że grupy nie mają nic wspólnego z waszymi odpowiedziami w kwestionariuszu. Zostaliście przydzieleni do tych grup w oparciu o wasze odpowiedzi kwestionariuszowe. Wasza trójka ma trudności w kontaktach interpersonalnych i tym chciałem się zająć na tej sesji. Oddaję wam głos. Mówcie swobodnie. Ja nie uważam, żebyśmy mieli problem. Nie. Jesteśmy spoko, stary. To zrozumiałe, wiem, że to niekomfortowe, ale chcę, żebyście się swobodnie wypowiedzieli i pamiętajcie, że to jest sfera szacunku i wolna od osądu. Więc mówcie. Mówcie, co chcecie. Nikt tutaj nie pomyśli o was inaczej. Jeżeli jest problem ze mną, to przepraszam. Jestem śmieciem pod butem grubego, brzydkiego człowieka. Jestem jak coś, co wraca, gdy spłukujesz wodę w toalecie. Bardzo denerwujące. Przestań, nie dobijaj się, bracie. Zasługuję na to. Jestem jak pasierb z rudymi włosami, który jest prostytutką. Dasz wiarę, że on jest reprezentantem Sancto Morini? Ze wszystkich w kraju wybrali jego. Aż chce się tam pojechać. Przestań, nie rób tego. Czego nie robić? Już wystarczająco się zadręcza. Jesteście teraz najlepszymi przyjaciółmi? Nie, ale nie zasługuje na to, by traktować go w ten sposób. Nie ma jakiegoś pustego baru, gdzie powinieneś teraz śpiewać? Tak to ma wyglądać? Jeśli ci się nie podoba... Stefan, co robisz? Mój Boże, to straszne. Przestańcie, proszę. Dobrze, spróbujmy kilku ćwiczeń. Vivien, wszystko w porządku? Może udawać, jeśli jest okazja, żeby odegrać scenę śmierci. Skąd wiesz, że udaje? Znam małą sztuczkę, dzięki której wiem, kiedy udaje, a kiedy nie. Ona gra. To był sukces. Coleman, pominąłeś cały sens tego ćwiczenia. To upadek zaufania. Jak Vivien ma ci teraz zaufać? Nie pominąłem sensu tego zadania. Ona nie miała powodu, żeby mi ufać, a ja nie miałem powodu, żeby ją łapać. Zostanie oszukana przez wielu mężczyzn w życiu. To, że jej nie złapałem, może być dla niej najlepszą lekcją. Niechętnie to przyznam, ale on może mieć rację. Czekaj. Skręć w izquierda? Nie, znaczy w prawo. Nie, znaczy lewo. O mój Boże. Jak jest lewa w twoim języku? Izquierda. Okej, a jak jest prawa? Didico. Dobra, w którą stronę idę teraz?
Nie, nie teraz. Skręć w lewo. Okej, skręcam w lewo. Idź prosto przez 2 metry. Nie, przepraszam. W Sanctomorini 2 metry są krótsze niż u reszty świata. Przepraszam. Dzień 29. 6 z was jest na pokładzie samolotu, który rozbił się na bezludnej wyspie. Wszyscy macie wykaz przedmiotów, które były na pokładzie. Możecie ze sobą zabrać tylko 3 przedmioty, które zapewnią wam przetrwanie. Proszę, by każdy z was zrobił listę 3 przedmiotów i wyjaśnił swój wybór. Da nam to liczbę 18 przedmiotów, a jako zespół zredukujemy ją do 12. Rozbiliśmy się? Tak. Pewnie większość z nas, jeśli nie wszyscy, by umarła, poza mną. To hipotetyczna sytuacja. To teraz jest nieistotne. To jest istotne, bo 2 ocalałych ma inne potrzeby niż 6. Zakładamy, że wasza 6 przeżyła. Bardzo mało prawdopodobne. A pilot przeżył? Nie było pilota. To kto pilotował? Zostałeś rozbitkiem. Dlaczego tylko 12 przedmiotów? Coleman, na miłość boską, zamkniesz się na 10 minut? W porządku. Mam tylko jedno pytanie. Czy ktoś z was przeżył rozbicie statku? Tak, myślałem. Wybrałam papier i ołówek do pisania, tworzenia harmonogramów i przydzielania obowiązków. Wybrałam jeszcze linijkę, żebym mogła robić proste, równomiernie rozmieszczone linie. Bardzo dobrze, zanotujcie to. Bardzo dobry wybór. Wybrałam Hamleta, co jest zrozumiałe. Następnie wybrałam Romeo i Julię oraz Ryszarda III. Byłam trochę rozczarowana, że na liście nie było Króla Lira, bo wolałabym to niż Ryszarda III. Tak, powinniśmy poprawić tę listę. To poważne przeoczenie. Coleman, nóż, siekiera, lina. To bardzo praktyczne przedmioty. Jakbyś ich użył? Nie chodzi o to, jak ja bym ich użył, tylko jak oni by mogli. Jak zacznie się głód, będą się chcieli zjeść nawzajem. Nie chcę, żeby byli uzbrojeni. Ale kiedy już do tego dojdzie, wybrałbym Vivi. Jest młoda, szczupła i prawdopodobnie miała wszystkie szczepienia. Nóż, siekierę i linę mógłbym wykorzystać jako narzędzia rzemieślnicze i wymknąć się tak, by nikt nie zauważył. Tak jak zrobiłem to ostatnio. Dzień 30. Dzień 32. Dzień 35. Dzień 40. Henry? W porządku? Co mamy zaplanowane na jutro? Ćwiczenie z rozbitym samolotem. Nie, z tego mamy wszystko, czego potrzebujemy. Co jeśli odejdziemy od książkowej metody? Nie wątpię w jej skuteczność, ale to wyjątkowa okoliczność. Elastyczność może się tu okazać bardzo korzystna. Nie, to czasami tak wygląda. Wydaje się, że nic się nie dzieje i nagle następuje przełom. Nie chcę nagle wprowadzać zmian. No dobrze. Doktorze Robertson, nie może pan tam wejść. Dr Powell, doktorze Caldwell, dobry wieczór. Przepraszam, doktorze Caldwell, mówiłam, że jest pan zajęty. Nic nie szkodzi, Olga. Doktor Robertson jest bardzo dobry w znajdowaniu sposobu na wtrącanie się. Olga, mamy jeszcze kawę? Tak. Zapasz ją, proszę. Oczywiście, doktorze Caldwell.
Usiądziesz? Dziękuję, Henry. Absolwenci nie mogą się wysikać bez mojego polecenia. Widzę, że Uniwersytet Pilsnera obniżył swoje wymagania. A propos relaksu, jak idą sprawy w domu? Który to już dzień? 43? Wyobrażam sobie, że zrobiłeś duży progres. Fenomenalny progres. W zasadzie idzie szybciej niż zakładaliśmy. Przeprowadziliśmy kilka ćwiczeń z zaufania i świetnie im poszło. Poważnie? Ponieważ pozwoliłem sobie zorganizować konferencję prasową na dzień 100. Nic wielkiego, tylko kilka osób ze znaczących czasopism akademickich. 3 lub 4 osoby z krajowych magazynów i kilka zagranicznych. Jeśli tak świetnie ci idzie, to może zmienimy datę. Nie. Niech zostanie dzień 100, nie chcę mieszać. To metoda studni i tego ludzie oczekują. A więc konferencja prasowa. Po co czekać? No właśnie, po co? Robertson nierodzinny. Nic, czego sami byśmy nie odkryli. Chwileczkę. 1, 2, 3, 5. Kto miałby do tego dostęp? Łamię wszelkie zasady, spotykając się z tobą, ale chciałam pomówić na osobności, dlatego że... Chcesz się ze mną przespać? Nie. To spojrzenie wyrażało zmieszanie, a nie obrzydzenie. Drzwi są szeroko otwarte. Nie jestem tu po to, by się z tobą przespać. Ale mogłaś po to przyjść. Mogłam przyjść po cokolwiek. Zboczona dziewczyna. Nie przyszłam tu po to, żeby się z tobą przespać. To się nie wydarzy, koniec historii. Dobrze, bo mogłoby być niezręcznie. Widziałam akta Johna Michaela na twój temat. Zauważyłam też, że części brakuje. Czy jest synonim słowa akta? Bo właśnie użyłaś go z 1 000 000 razy. Co zrobiłeś z tymi dokumentami? Nic. Swoje wyczyściłem, ale resztę po przeczytaniu zostawiłem tak, jak była. Przeczytałeś akta Johna Michaela? Oczywiście, oprócz tych brakujących. Jak dobrze znasz swoich lokatorów? Znam tych ludzi lepiej niż oni sami siebie. Poważnie? Gdzie Evelyn studiowała? Bailey College w Oksfordzie, studiowała klasykę. Imię byłej żony Stefana? Cynthia Brown. Spotykali się u Ricka Jamesa. Ile lat miała Vivian, kiedy uczyła się tekstu swojej pierwszej sztuki? 5. A było to jak wam się podoba, a nie Wieczór Trzech Króli, tak jak jest w aktach. Co ty na to, żebyśmy wymienili się notatkami? Ja ci powiem, co wiem i uzupełnisz luki. Dobrze. Zacznijmy od Stefana. Jest piosenkarzem i tekściarzem od 20 lat. Dziękuję. Jesteście dziś wspaniali. Podobało się wam? Zobaczcie, płyty są na sprzedaż. Przyjdź i kup. Mnie się podobało. Posłuchajmy jej jeszcze raz. Ma tylko jedną piosenkę, ale mu to odpowiada. Problem w tym, że publiczność myśli, że to kabaret, że gra przegranego muzyka z jedną piosenką. Czerpie dużo z tej pracy, ale nie zdaje sobie sprawy, że ludzie się śmieją. To okropne. Nie tak jak głodujące dzieci w krajach trzeciego świata, ale okropne w stosunku do Billa Gatesa, który potknął się o palec u stopy.
Idźmy dalej. Ilberto Zima. Sancto Morini zostało założone przez grupę Rzymian, którzy byli wierni ziemi, która dziś leży pomiędzy Francją a Hiszpanią. Mieli kilka lokalnych dziewczyn, kiedy kraj powstawał. Rzecz w tym, że Sancto Morini zostało założone przez tchórzy. Nie wiem, czy bym to tak ujęła, ale mają tendencję do poddawania się. Podczas każdego europejskiego konfliktu byli podbijani 44 razy, z czego 30 razy się wyzwolili. Pozostałe 14 razy ich zdobywcy nie byli zainteresowani tym krajem. Do 1956 roku flaga Sancto Morini była biała. Wtedy zdali sobie sprawę, jak żenująco to wygląda i umieścili na niej zwierzę narodowe – mysz. Dlatego ambasador Zima jest takim tchórzem. Dziedzictwo narodowe. Nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro jest taki nieszkodliwy, to dlaczego powinieneś go mieć na oku? Inteligencja centrali składa się z 6 osobników. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to daje największą agencję wywiadowczą na świecie. Myślisz, że Stany Zjednoczone będą spokojnie spały z takim zagrożeniem jak to? Kilka dni temu Zima szukał reaktorów nuklearnych na Wikipedii. Chyba nie muszę łączyć kropek za ciebie. Dalej, Lori Funnell. Lori jest trochę obsesyjno-kompulsywna, nadmiernie kontrolująca, ale to nic poważnego. Jest pewne napięcie między Ilberto, Stefanem a Lori. To dlatego, że Lori przespała się ze Stefanem i złamała mu serce. Tego nie było w aktach. To z moich własnych obserwacji. Lori i Zima czuli coś do siebie. Głupio się uśmiechali, aż chciało się wymiotować. Lori zostawiała notatki pod drzwiami Zimy, a on się zaangażował. Lubił atencję. Problem w tym, że Lori jest zbyt spięta, a Zima zbyt tchórzliwy, więc nikt nie wykonał pierwszego kroku aż do grudnia, kiedy Lori poszła na urzędową wigilię. Upiła się. Została podrzucona do domu, czuła się pobudzona i w końcu się odważyła podejść do Zimy. Nawet kompletnie zalana trzymała się protokołu i złożyła formalną propozycję seksu Zimie. Była tak pijana, że nie mogła wsunąć kartki pod drzwi. Stefan ją znalazł i nie zamierzał przepuścić takiej okazji. Lori? Zbyt pijana, by ich rozróżnić. Zima słyszał ich słodką miłość głośniej niż własny szloch. Poczuł się zdradzony. Wszystko się skończyło. Lori wiedziała, że on wie, ale denerwowało ją to, że nie miał jaj, by jej coś na ten temat powiedzieć. Biedny Ilberto. Nie, on po prostu jest ostatni z długiej kolejki bezkręgowców Sancto Morini. Ale to Latynos. Ta namiętność chce się uwolnić. On potrzebuje małego impulsu. Porozmawiajmy o Evelyn. Chcesz wiedzieć, jaka jest w łóżku? Nie. Porozmawiajmy o jej biznesie. Rozumiem, że jest dobra w tym, co robi. Może nawet najlepsza. Kongresmeni, senatorowie, gwiazdy filmowe, sportowcy, zagraniczni dyplomaci. Pani E. ma to coś, po co wszyscy wracają. Imponujące, ale tęskni za książkami, prawda? Tak.
Porzuciłaby S&M, gdyby znalazła odpowiedniego autora, ale wciąż szuka. Pokazałem jej mój projekt, kiedy występowałem pod przykrywką jako afgańska koza próbująca obalić Al-Kaidę, ale nie była zainteresowana. Może zna się na klapsach, ale nie pozna się na dobrej książce poprzez klapsy. Została ostatnia osoba. Co chcesz o mnie wiedzieć? Chcesz przeczytać moją książkę? Miałam na myśli Vivien. No dobrze. Do 10 roku życia Vivien van Dusen przeczytała wszystkie główne sztuki Szekspira oraz kilka pomniejszych. Stała się sławna. Nazywali ją szekspirowską czarodziejką. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy? Wszyscy myśleli, że jest stworzona do bycia wielką szekspirowską aktorką, ale kiedy nadszedł jej moment... Zatkało ją. Brała udział w zajęciach teatralnych przez 8 miesięcy i odgrywała swoje małe sceny w domu. Od tamtego czasu nie wzięła już udziału w innych przesłuchaniach. To takie smutne. Chcesz skoczyć na jakiegoś burgera, zanim zaczniemy mówić o mnie? Chyba już wiem o tobie wszystko. Nie widziałaś jeszcze mojej ciemnej strony. A może przeczytam twój rękopis? Poważnie? Oczywiście. Na początku może się trochę dłużyć, ale czytaj dalej. Próbuję stworzyć klimat, który zaczyna się około strony 134. Dostaniesz ode mnie uwagi, może tak być? Tak, pewnie. Potrzebuję pomocy w kilku kwestiach. Od tej pory będziesz posłuszny Reginie. Czy to jest jasne? Tak. Czy to jasne? Tak. Dzień 52. Szczerze mówiąc, jesteśmy lekko spóźnieni w stosunku do planu. Około 10 do 50 dni. Nie chcę skupiać się na pobocznym progresie, który osiągnęliśmy, co jest znaczące. Czuję, że jesteśmy blisko przełomu, a kiedy to się stanie, nie chcę, żebyśmy byli pod presją czasu, dlatego sprawę oddaję w ręce dr Powell, która ma świeże spojrzenie i kilka unikatowych ćwiczeń, które, mam nadzieję, spodobają się wam. Czy wszyscy się zgadzają? Dr Powell? Dziękuję, doktorze Caldwell. Tak jak to wcześniej było wspomniane, harmonia opiera się na zrozumieniu. Zrozumienie polega na nieosądzaniu człowieka, dopóki nie zrozumiemy jego perspektywy. Pracowaliśmy, by wyjść poza nasze uczucia, empatyzować i zobaczyć perspektywę innych, i o to chodzi w tym ćwiczeniu. Jednak zmiana perspektywy okazała się zbyt trudna, więc będziemy to robić małymi kroczkami. Będziemy pracować z dziećmi? Do tego zmierzałam. Dzieci nigdy nie trzymają się planu. Moja matka miała 6 i nienawidziłam 5 z nich. Mamy już o 2 za dużo. Dzieci, zielone w osądzie, o zimnej krwi. W Sancto Morini mężczyźni nie przebywają w tym samym pokoju co dzieci, chyba że ukończą 21 lat. Ja im nie ufam. Nie ufam niczemu, co może pociągnąć za spust. Posłuchajcie mnie, ćwoki. Jesteśmy 50 dni w tyle, co jest żenujące. Lepsze rezultaty osiągnęliśmy z Czarnymi Panterami i Bractwem Aryjskim niż z wami. Teraz każdemu z was zostanie przydzielone urocze dziecko. Więc wstrzymajcie swoje sprawy na tyle, by pomóc tym małym aniołkom w wykonywaniu ich zadań. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest w tych dokumentach.
Mamy tylko 5 dzieci, więc wy będziecie pracować razem. Zostało 48 dni, kochani. Andrea. Przygotować przemówienie na szkolną uroczystość. Bobby. Napisać piosenkę dla szkolnej drużyny koszykarskiej. Marjorie. Napisz artykuł o kimś, kogo podziwiasz. Thaddeus. Organizacja zbiórki pieniężnej dla klubu tanecznego. Katie, kwiatuszkowa kumpela. Więc co robimy? Mamy zdobyć odznakę gotowości. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej. Dobrze. Twoi rodzice zostają schwytani przez marksistowskie oddziały. Twoja mama jest wykorzystywana jako karta przetargowa, by uwolnić więźniów KORP. Twój tata został unieszkodliwiony. Co robisz? Kim jest Markus? I dlatego uważam, że Rivers Elementary jest najlepszą szkołą na świecie. No dobrze. To było trochę... A powinno być bardziej... Rozumiesz? Nie. Chciałam powiedzieć, że to było troszeczkę... A powinno być bardziej... Łapiesz? Tak? Super. Spróbujmy jeszcze raz. Spraw, żeby przestał. Młody chłopcze, przestań. Powiedziałem, żebyś przestał tańczyć. Przestań się ruszać. Już nie mam pomysłów. Nawet nie ma tu żadnej muzyki. Pisałeś wcześniej jakieś piosenki? Śpiewasz? To dlaczego ciebie wybrali do napisania piosenki? Okej, mam kilka pomysłów. Powiedz, co myślisz. Dobre, co? Niczego nie dotykaj. Patrzysz na mnie albo na książki. Nic innego zrozumiano? Tak. Dobrze, bo inaczej musiałabym ci dać klapki na oczy, a ja ich chyba nie mam. O kim będziesz pisać? O mamie. Czym twoja mama się zajmuje? Odbiera mnie ze szkoły, robi pranie, lunch, zajmuje się dzieckiem. Wtrącę się, bo twoja mama nie brzmi jak ktoś wyjątkowy. Szanuję, jeśli taką drogę wybrała, ale musisz przyznać, że nie jest to zbyt oryginalne. Pomyślmy o kimś innym. Biorąc pod uwagę, że żyjemy w świecie po 11 września, to jest żenujące. Jak masz na imię? Katie. Możesz założyć plakietkę z imieniem? Bo ja nigdy nie zapamiętam. Wystarczy, jak napiszesz na taśmie albo na czole. Inaczej będę mówił po prostu hej ty. Gdybym był kwiatuszkową kumpelą, to napisałbym do dyrektora zarządzającego, bo najwyraźniej nie zależy mu na twoim bezpieczeństwie i samopoczuciu. Chyba że to kobieta. Założę się, że to kobieta, to by wiele wyjaśniło. Rumianek. Nie chcę. Dodałam Xanaxu. Zostały 23 dni do konferencji prasowej. Nie myśl o tym. Niech John Michael nie dyktuje nam warunków. Proszę nie napinać. Jak idzie zadanie z dziećmi? Dobrze, widzę dużo pozytywnych wyników. Tak? Wymień 2.
Widzę potencjał na pozytywny wynik. Biedne dzieci. Będzie dobrze, Henry. Już widzę nagłówki w prasie. Caldwell niszczy życie dzieciom. Henry, będzie dobrze. Nie wierzę, że się na to zgodziłem. Musimy odrobinę wyjść poza schemat. Poza schemat? Zostawiliśmy dziecko pod opieką socjopatycznego Colemana. On ją zamieni w mięso wołowe albo robota do zabijania. Za co to? Za myślenie o tych okropnych rzeczach. Zgadzam się z nią. Wypij herbatkę. Dzieciom nic się nie stanie. Dopilnuję tego. Spodobało ci się? Żadna ci się nie podobała? Oglądasz Idola? Więc wiesz, kim jest Randy Jackson. Jemu się podobało, a tobie nie? To wszystko, co mam, więc będziesz miał najcichszą piosenkę, jaką kiedykolwiek słyszałem, bez słów i muzyki. Mogę się tu wtrącić? Możesz napisać inną piosenkę. Co to znaczy inną? Twoja piosenka jest świetna. Po prostu uważam, że ty i Bobby możecie spróbować nowej muzyki i tekstu. Chcesz spróbować? Jeśli tak chcesz, to tak zrobimy. Ale Randy'emu by się to nie spodobało. Szkoła Rivers Elementary jest najlepsza na świecie. Mamy najmądrzejszych uczniów, najlepszych nauczycieli, mamy drużynę bejsbolową i koszykarską, mamy również zespół muzyczny. Andrea, zatrzymaj się na chwilę. Vivian, co o tym myślisz? Myślę, że to było... No wiesz, nie wiem, co to znaczy. Chciałam powiedzieć, że to mogłoby być bardziej... Może spróbujemy w ten sposób. Zrobiłabyś to lepiej? Myślę, że ja... Andrea, chciałabyś posłuchać, jak to robi Vivian? Tak. Pokaż jej, jak to robisz. A ty, kochanie, usiądź obok mnie. Potrzymam to. Masz dobrą pamięć, to bułka z masłem w porównaniu do Szekspira. Rozerwiesz to. Chodź, usiądź tutaj. Ty tak nie rób. Wierz mi, będzie lepiej. Rivers Elementary jest najlepszą szkołą na świecie. To prawda, prawda? Matka Teresa, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Martin Luther King. Doskonałe, przewidywalne, konwencjonalne wybory. Będą pewnie co najmniej 2 referaty na temat każdego z tych ludzi. Madonna byłaby ciekawym wyborem, nie przejmuj się kongresmenem. Widziałam go w telewizji. Oni lubią występować w telewizji. Ten próbuje zdobyć mój głos. To demokracja w praktyce, młoda damo. Czy twoi rodzice są zarejestrowanymi wyborcami? Te szafki same się nie wyczyszczą. Tak jest, pani. Marjorie, lubisz Evelyn? Tak, ale nosi buty jak kanapa. Chciałabyś napisać pracę o Evelyn? To by dopiero było oryginalne, bardziej szalone niż Madonna. Wiesz, że Evelyn pracowała z autorami? Coś w rodzaju agenta? Tak. Ile byś wzięła? 10 czy 15%? Kochanie, wzięłabym 20. Super, chcę napisać o tobie. Poważnie? Byłaś agentką literacką? Kto ci pozwolił mówić? On nie przestaje. Prosiliśmy, by przestał, ale się nie zatrzymuje. Skąd on bierze energię? Od kilku godzin nie je ani nie pije.
Więc to jest wasze rozwiązanie? Próbowaliśmy ze środkiem uspokajającym w ponczu, ale nie chciał pić. W Sancto Morini mieliśmy księdza egzorcystę. On wysłał dziecko do Francji. Rozumiem, że nie zaczęliście kwestii zbiórki. Wpadliśmy na kilka pomysłów. Przeprowadziliśmy test użyteczności, zorganizowaliśmy grupę fokusową. I jakie macie wnioski? Kampania telemarketingowa byłaby najlepszym sposobem na dotarcie do ludzi przy najniższych kosztach. W Sancto Morini mój kuzyn zajmuje się telemarketingiem, więc mógłby się tym zająć. Chyba was trochę poniosło. Macie zebrać pieniądze na zawody dla klubu tanecznego Tadiusa. Zgadza się. Czasami mniej znaczy więcej. Zostawię was z tą myślą. Ważne, żeby być w miejscu, gdzie obserwujesz cały pokój. Bo nie wiesz, kto lub co będzie chciał się dostać przez drzwi lub okno. Szczególnie okno. Warto obserwować sufit i podłogę. Dodatkowo to ściana wewnętrzna, więc zawsze warto posłuchać, co się dzieje po drugiej stronie. Czy widzisz panią Powell? Siedzi jak bezbronna kaczka. Na co patrzy? Na nas. Ale to tylko jedna z tysięcy opcji. Dokładnie. Zobacz, jak bardzo wyróżnia się ze swojego otoczenia. Pewnego razu, kiedy byłem w Maroko, czekaj, a może to było w Kansas? Maroko czy Kansas, zawsze trzeba uważać. Nasi absolwenci stali się adwokatami, artystami, bankierami, pilotami i poetami. Latają promami kosmicznymi, zasiadają w rządzie, zbudowali mosty między miastami i ludźmi. Dobrze. Pamiętaj tylko, jak zapisujemy słowo zasada. I powinnaś uwzględnić, że skończyłam uniwersytet summa cum laude. I jeszcze odniosłam zysk w pierwszym roku działalności. Jest dobrze? Dobrze, jest fenomenalnie. - 35 minut i 4 sekundy. Możemy zyskać 2 minuty, co ty na to? Tak jest. Lunch. - 15 minut z przerwą na toaletę i wracamy, jasne? Świetna mama. 15 minut i wracamy.
Nie mogę uwierzyć. Współpracują. Dobra robota, dr Powell. To twoja zasługa, doktorze Caldwell. Nie bądź taka skromna. Podążam za twoimi wskazówkami. Naprawić kwestie wewnętrzne, a następnie te międzyludzkie. Dobra robota, zakończymy tę sprawę, dr Powell. Zgadza się. Na początku otrzymaliście kwestionariusz Subaru Caldwella, aby zapewnić obiektywny pomiar waszych interpersonalnych konfliktów. Teraz wypełnicie go jeszcze raz, żeby ocenić postępy. Cudownie. Nie teraz. Poczekajmy na przemowę. Dobrze pan dziś wygląda. Martwiłam się. Powiem ci, że byłem na skraju przez chwilę. Po raz pierwszy w karierze nie wiedziałem, co robić. Jestem wdzięczny, że włączyła się w to dr Powell. O wilku mowa. Właśnie mówiłem Oldze, że... O mój Boże. Jest źle, prawda? Kwestionariusz Subaru Caldwella nie wykazał żadnej zmiany. Żadnej zmiany? Nie. Wyniki są takie same jak pierwszego dnia. Jak to możliwe? Widać było poprawę, pozytywną interakcję, współpracę, komunikację. Jestem tak samo zdziwiona jak ty. Mój Boże, to koniec. Jutro jest konferencja prasowa. Henry, osiągnęliśmy sukces. Sam to widziałeś. Powiedz im to. John Michael na to nie pozwoli. Kwestionariusz był dowodem, którego nie mamy. Mógłbym tam powiedzieć cokolwiek, to nic nie znaczy. Doktorze Caldwell. Olga, gdzie ty teraz pójdziesz, skoro nie możesz pracować dla oszusta? Doktorze, proszę przestać, nadal dla pana pracuję. Henry, uspokój się, mamy jeszcze trochę czasu, może sytuacja się odwróci. Johnie Michaelu, ty sukinkocie, co ty ze mną zrobiłeś? To żałosne, trzeba coś z tym zrobić. Nie do końca to miałam na myśli. Ale zadziałało. No tak. Co z nim zrobimy? Damy mu odpocząć, a jutro po prostu wstanie i przemówi. Zabierzesz go do domu i sprawdzisz, czy z nim wszystko dobrze? Pewnie. Bez bicia go po głowie książkami. Ja pomyślę, co możemy jeszcze zrobić. Nie takich rezultatów oczekiwałaś. Szaleństwo może być bezlitosne. Katie, co ty tu robisz? Co my tu robimy? W sensie egzystencjalnym nie musisz odpowiadać. Z perspektywy czasu powinienem był powiedzieć coś innego. Znasz wyniki ewaluacji? Oczywiście, że znam. Sfałszowałeś je? Dlaczego miałbym to zrobić? Nie wiem, co motywuje cię do zrobienia czegokolwiek. Szczerze mówiąc, nie sfałszowałem wyników i John Michael Robertson też tego nie zrobił. Więc co się stało? Ludzka natura. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wiem, że ty i pan Brudna Pieluszka jesteście w trudnym położeniu, więc oferuję ci pomoc. Dlaczego miałbyś nam pomóc? Bo jest pani w porządku. Nie będę się kłócił z kwiatuszkową kumpelą. Jak mogę pomóc? Mógłbyś zebrać wszystkich lokatorów w domu jutro po południu i upewnić się, że tam zostaną, a ja się zajmę resztą. Zrobię coś lepszego. Coleman, co masz na myśli? Proszę odpocząć, dr Powell. Uniwersytet Pilsnera. Wszystko gotowe na jutro? Ekipa gotowa, dziennikarze czekają. Dobrze, a co z cateringiem? Kawa, herbata, bajgle, 2 rodzaje kremowego sera. Duńskie? Nie. Żartujesz sobie? Robertson potrzebuje swojej Danii. Wracaj do biura i spraw, żeby tam był akcent duński. Jezu Chryste, Coleman.
Fajnie mieć usługujących doktorantów. Minęło sporo czasu. Jak się masz, Gunner? Lepiej. Jestem na lekach, sny ustały. Przykro mi, nie zawsze próbuję wedrzeć się do głowy, ale czasem mi się zdarza. Czego chcesz? Chcę, żebyś na mnie patrzył. Czy to moja lampa? Coleman, jesteś szalony. To dziecko czy karzeł? My tu zadajemy pytania. Nic nie powiem. A nie, jednak będę mówił. Co chcecie wiedzieć? Powiesz nam wszystko, co wiesz, a kiedy skończymy, zapomnisz o tym. Dobra. Gdzie są dokumenty? Halo? Mamy problem. Co się stało? Doktorowi Caldwellowi się polepszyło. Poprosił mnie, żebym poszła po latę. Kiedy wróciłam, jego już nie było. Nie wiem, gdzie może być. O mój Boże, przepraszam. To nie twoja wina. Sprawdź, czy jest na uniwersytecie, w domu lub w miejscach, w których bywa. Dobrze. Daj mi znać, jak coś znajdziesz. Jadę na Foxtrot One. Chyba żartujesz. Jesteście wszyscy. Dzięki Colemanowi. Nie pozwolił nikomu się ruszyć. Dzięki. Co się dzieje? Kim są ci ludzie w holu? Ci, którzy łamią zasady. Czas naprawdę. Badanie, w którym wzięliście udział, to był zakład. Zanim dr Caldwell i ja zajęliśmy się tą sprawą, wy byliście zaangażowani w inne badanie. Naszego kolegi. Dr Robertson, Dupek, Łajdak. Tak, ten facet. Założył się, że metoda Henry'ego wam nie pomoże. Henry zaryzykował, ale zgodnie z wynikami nie dogadujecie się lepiej niż 100 dni temu. Ludzie w holu przygotowują się do konferencji prasowej, którą zorganizował Robertson, żeby upokorzyć Henry'ego. Przyszłam do was, żeby uratować jego karierę. To dobry facet. Zrobił wiele dobrego. To niesprawiedliwe, by niszczyć go w ten sposób. Byliśmy zabawką w rękach dwóch naukowców? Nie, nasze intencje były szczere. To pogmatwane. Nikt nie zrobiłby czegoś tak podłego w Sancto Morini. Zanim wszyscy się oburzą, pozwolę sobie się wtrącić. Pamiętacie, jak byliśmy proszeni o udział w badaniach doktora Robertsona. Przyciągnęła go nasza różnorodność. Uważał, że będziemy stanowić fascynujący przypadek. A to jego zapiski. Jakieś wnioski, dr Powell? Byliście w normie, zanim pojawił się John Michael. Prawda. Wyłączając reżim faszystowski Lori, byliśmy zupełnie normalni. Wszyscy wiedliście szczęśliwe życie, zanim John Michael namieszał. To on jest tego przyczyną, a teraz chce zniszczyć Henry'ego. Do diabła z nim. Chrzanić go. Nie żywię do niego sympatii. Wkurzyłam się za tę faszystkę, ale zgadzam się. Jestem Spartakusem. Co mamy robić? Musimy znaleźć Henry'ego. Gdzie poszedł? Nie wiem. Zaginął, ale jak się rozdzielimy, to go znajdziemy. I ja go znajdę, wy zostańcie i grajcie na czas. Ale może być wszędzie. Jest w jednym miejscu. Dowiem się gdzie.
Ja powinnam iść z tobą, muszę z nim porozmawiać. Ty zostaniesz tutaj, bo ktoś musi się za niego wypowiedzieć. Wezmę Vivi. Opowiem mu trochę Szekspira, jeśli będzie potrzebował rozmowy. Raz, przyjaciele, jeszcze do wyłomu. Stefan, jeśli mamy zabić czas, idź ich zabaw. Jasne. Co mogę zrobić? Napiszemy przemowę dla Henry'ego. Lori i Ilberto, spróbujcie się dogadać. Masz. Co to? Założyłem Henry'emu lokalizator w pierwszym tygodniu. Jak to zrobiłeś? Jadłaś dziś śniadanie? Tak. To nie chcesz wiedzieć. Uwielbiam zapach porażki, zwłaszcza o poranku. Cholera, Robertson. Doktorze Robertson. Doktor Powell. Wspaniały widok w piękny dzień. Gdzie jest Henry? Henry musiał się zająć nagłym wypadkiem rodzinnym. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Nie, jego brat miał śmiertelny wypadek samochodowy. Śmiertelny? Czy ja powiedziałam śmiertelny? Głupia ja, po prostu jestem bardzo podekscytowana. Tak jak ja, dr Powell. Coleman, gdzie jesteś? Jesteśmy na obrzeżach miasta, ale zbliżamy się. Tam jest. Znaleźliśmy go. Znaleźli Henry'ego. Całe szczęście. Trochę to potrwa, zanim przyjedzie. Będę grała na czas. Dzień dobry, jestem Regina Powell, profesor nadzwyczajny, mediacje konfliktowe na Uniwersytecie Awarnolin, asystentka doktora Henry'ego Caldwella. Dr Caldwell miał nagły wypadek w rodzinie i wkrótce przybędzie. Teraz przedstawiam państwu Stefana Stylesa. Witam wszystkich, jak się bawicie? Zaczynajmy. Nie rób tego. Dlaczego nie? Widzicie, co zrobiłem z moją karierą? A teraz do niej dołączę. Coleman, porozmawiaj z nim. Ty z nim rozmawiaj, po to cię wziąłem. Ale nie myślałam, że będzie chciał się zabić. Jak z nim porozmawiam, to gwarantuję ci, że się zabije. Dziękuję. Graj na czas. Co? Zagraj coś jeszcze. Ale co? Nie wiem, cokolwiek. Panie i panowie, Stefan Styles. Henry, wiem, jak strasznie to wygląda. Wiem, co jest na szali. Wiesz? Regina nam powiedziała. Wiemy, że to był zakład. Ale w porządku. Jestem teraz lepsza niż 100 dni temu. Wcześniej nie mogłam powiedzieć nic znaczącego.
Teraz mam pewność i odwodzę cię od zabicia się. To jest postęp. Ale kwestionariusz nie wykazał dowodów, że coś się poprawiło. No i co z tego? Kto się przejmuje jakąś głupią ewaluacją? Wiem, że coś się zmieniło i reszta też tak czuje. Oni próbują ci pomóc wygrać ten zakład. Poważnie? Nie chodzi tylko o to, żeby pomóc ludziom się podnieść, ale by ich wspierać. Mamy go, Regina, i jedziemy. Dziękuję. Dziękuję, Stefan, to było fantastyczne. Zmykaj. Panowie i panie, dziękuję za waszą cierpliwość. Doktor Caldwell zaraz będzie. To było świetne. Dzięki. Mogłabym dostać egzemplarz? Poważnie? Jasne. Pamiętam, jak Evelyn miała spotkanie z dyplomatą i Coleman wyrzucił go za drzwi, bo myślał, że jest szpiegiem. Facet był zakneblowany, więc nikt nie słyszał jego krzyku. Idziemy. Tu masz przemowę. Dlatego nie należy zmuszać ludzi do robienia rzeczy, których nie chcą. Doktor Caldwell, trzymaj się przemowy. Dziękuję za cierpliwość. Poniosłem porażkę według obiektywnych miar. To, czego się nauczyłem podczas mediacji konfliktów, to to, że miary rzadko mają zastosowanie. Przybyłem tutaj z wielkim oczekiwaniem, że zakończę wszystkie nieporozumienia między 6 osobami. Te nieporozumienia sprawiały, że czuli się nieszczęśliwi. Chciałem, by zobaczyli własne wady i braki. Poprawa mogłaby zakończyć wojny pomiędzy nimi. To był mój błąd. Wiara w porozumienie w każdej sytuacji. Życie to jeden wielki konflikt, który trwa codziennie. To, czego nauczyła mnie ta szóstka, to to, że możemy współegzystować ze sobą, nawet jeśli obiektywna miara mówi, że się różnimy. Nie ma dobrych ani złych ludzi. Jesteśmy tylko ty i ja. I po prostu się nie zgadzamy. Dziękuję. Nie wierzę, że to napisałaś. Bzdura. Nie mogę uwierzyć w to, że to kupicie. Powiedział, że można rozwiązać wszystkie konflikty w 100 dni i nie udało mu się. Ci ludzie to 6 uciążliwych i zaburzonych odmieńców, którzy nie powinni być na wolności. Mamy aktorkę, która nie potrafi grać, tekściarza z jedną piosenką, pracownicę seksualną, psychopatę, tchórza z kraju, o którym nikt nie słyszał i urzędniczkę.
Nie mów o niej w ten sposób, łajdaku. Przepraszam, nie wiem, co mnie napadło. Już nigdy nie powiem nic podobnego. Ilberg to... Kark, tchawica. Tylko spróbujcie. Przeproś ją teraz. Przepraszam z całego serca, pani Funnell. Nie miałem złych intencji. W porządku. Wynocha z mojego domu. Na tym zakończymy konferencję prasową. Jeśli macie pytania, proszę śmiało pytać. Caldwell wyszedł z tego cało. Napisał książkę z dr Powell o całym tym eksperymencie, która trafiła na listy bestsellerów. Evelyn wróciła, by ich reprezentować. Nie wiem, czy nadal jest dominą. Po tym, jak Stefan napisał drugą piosenkę, otworzyły się drzwi możliwości. Napisał cały album. Teraz jest prawdziwym muzykiem z problemami. Wybicie z głowy myśli samobójczych Henry'emu dało Vivian tyle pewności siebie, że w końcu zadebiutowała na scenie teatru jako Julia. Stawianie się doktorowi Johnowi było największą rzeczą, jaką Sancto Morini kiedykolwiek zrobiło. Ludzie wybrali Zimę na prezydenta. Lori była pod jeszcze większym wrażeniem Zimy i została pierwszą damą Sancto Morini. To najefektywniej zarządzany kraj na świecie. Teraz już wszystko wiecie. Ciekawe doświadczenie, agencie Coleman. To było rozwijające. Skoro Zima wypadł z gry, przenosimy ciebie. Mamy zespół specjalistów do przeszkolenia. Chcemy, byś miał na nich oko. - 43 do Pumy. Sytuacja w normie. Sześciu niepalących. Fragmenty Macbeta oraz Henryka V w przekładzie Leona Ulricha. Tekst polski Agnieszka Sikorska i Maciej Więckowski. Czytał Maciej Więckowski.